Są tu też nietypowe owoce. Na przykład to wygląda jak ziemniak, ale nazywa się chico, jak twierdzi sprzedawca. Chico to po hiszpańsku chłopiec, tak w ogóle. Jesteśmy przed meczetem Bidia. To najstarszy meczet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Został zbudowany w 1446 roku. Zwróćcie uwagę na jeden charakterystyczny element. Nie ma minaretu. Co ciekawe, minarety zaczęto wznosić w meczetach w tym kraju dopiero w latach 70. No a ten jeszcze jako najstarszy oczywiście go nie. Meczet Al-Bidia został wzniesiony z tradycyjnych materiałów, różnej wielkości kamieni i glinianej zaprawy. Nad nim wznosi się niewielki fort. Góry Hadżar skrywają wiele zabytkowych fortów. Oto jeden z nich, Al-Bidia, na terenie Emiratu Fujairah. Jak już wiecie, góry Hadżar w okolicy Fujairy skrywają wiele zabytkowych fortów. To jeden z nich, Al-Bitna. Przed wami oaza palmowa obok fortu Al-Hail, otoczona górami Hadżar, no jakieś pół godziny drogi z Fujairy. I zobaczcie, tutaj ludzie jeszcze żyją we względnie tradycyjny sposób, chociaż mają samochody. Ale z pewnością ich styl życia różni się znacząco od zgiełku i przepychu, które kojarzymy z Dubajem. Tak prezentuje się Fort Al-Hail po zmierzchu. Jesteśmy we wnętrzu fortu Al-Hail. Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami możliwe jest za pomocą takich oto drewnianych stopni. Jest to prawdziwe ekstremum. Awala Fort to nasz 20. fort. Co zaskakujące, otaczają go góry Hadżar i oaza palmowa. Awala Fort leży w Emiracie Fujairah, już blisko granicy z Omanem. Jesteśmy przed kolejnym fortem, 21 już. Oto Sakamkam Fort, nieopodal
miasta Fujairah. To nasz 22 fort, Al-Quraya Fort. Po drabinkach wchodzi się aż na sam szczyt. W Quraya, rzekomo w tym właśnie miejscu, w piątki i soboty odbywają się walki byków. To tradycja sięgająca jeszcze czasów, kiedy urzędowali tu Portugalczycy. No, ale wygląda na to, że w sezonie letnim walk byków nie ma. Oto Masafi Fort. To już nasz 23 fort. Nie dziwi fakt, że dookoła są gaje palmowe i góry Hadżar. Najwyższy szczyt w okolicy, słuchajcie, to oczywiście Dżebel Masafi, ale ma tylko około 1000 metrów nad poziomem morza. Przed Wami zabytkowy system falacz w forcie Masafi. Spójrzcie na ten niewielki zagajnik z palmami daktylowymi. Jakiś czas temu, gdy byliśmy w Liwie koło Abu Dhabi, opowiadałem Wam, że sezon na daktyle jest na przełomie czerwca i lipca i proszę, widać te siatki pełne są dojrzałych już teraz daktyli. Jesteśmy w Masafi Friday Market. Jest to ponoć największy targ w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego nazwa sugeruje, że powinien odbywać się w piątki. Kiedyś tak było, ale obecnie jest to targ czynny cały tydzień, praktycznie całą dobę. Mieści się on przy głównej ulicy, przy drodze głównej, tak biegnącej z Fujairy do Diby, zaraz za miastem Masafi. No nie jest tak spektakularny jak na przykład tradycyjne suki w Maroku czy bazary w Turcji, no ale zobaczymy, jakie ma walory, że przyciąga tylu klientów. W tej części targu Masafi sprzedają dywany i pościele. A teraz materiały ogrodnicze, rośliny i kwiaty.
Piekcięta z darami. Pendaram je piekcięta. Są tu też nietypowe owoce. Na przykład to wygląda jak ziemniak, ale nazywa się chico, jak twierdzi sprzedawca. Chico to po hiszpańsku chłopiec, tak w ogóle. A tu obok jakiś owoc słodki, który nazywa się badam. Kupiliśmy jednego za 10 dirhamów, drugiego za 5. Spróbujemy, słuchajcie jak smakuje. Trzeba próbować nowych smaków. Jesteśmy ponownie w forcie Al Gail, miejscowości Kalba obok Fudżejry, należącej już do Emiratu Szarża. Oprócz tego mieści się tu, jak już wiecie, interesujące centrum ptaków drapieżnych. Jest ich tu tylko 15, no ale zobaczymy jak tu żyją. Zobaczcie, oto sęp, a tutaj sokoły. Sokoły niestety mają nieco mniej wolności niż sęp, bo mają związane łapki, także nie wyglądają na zbyt szczęśliwe i siedzą sobie stacjonarnie w tych boksach w cieniu i nie mogą latać swobodnie. Jesteśmy w części poświęconej kozom. Kozy są bardziej inteligentne niż myślicie, towarzyskie, potrafią biegać, skakać 5 razy wyżej niż człowiek i pełzać pod płotami, a ich rogi rosną całe życie. Teraz czas na wielbłądy. Wielbłądy dzielą się na dromadery, czyli wielbłądy jednogarbne, które żyją w Afryce i na Półwyspie Arabskiej, oraz baktriany, wielbłądy dwugarbne, które żyją w Azji Środkowej, powiedzmy. Notabene ich nazwa pochodzi od historycznej krainy Baktria. I tak, ciekawostka. Mleko wielbłąda jest bardzo smaczne i zdrowe. Ma ponoć 3 razy więcej witaminy C niż mleko krowie i dlatego między innymi uchodzi za tak zwane superfood. A w Dubaju można zjeść nawet lody z mleka wielbłądziego. Jesteśmy na dziedzińcu fortu Gail. Niegdyś chronił on okolicznych mieszkańców przed potencjalnym wrogiem. Jak wiecie, w tym regionie jest bardzo dużo fortów, z uwagi na to, że przed dekadami, nim odkryto tu złoża ropy naftowej, to obecność żyznych ziem stanowiła o bogactwie danego terenu. A fort Gail otoczony jest przez gaje palmowe, ale rosną tu również cytryny, migdałowce i wiele, wiele innych, w tym owoce cytrusowe. Jesteśmy na szczycie Gail Fort. Widać stąd panoramę Kalby, ale trzeba się wspiąć, tak jak ja. O.